Witam kochani bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobię tradycyjne wigilijne uszka z grzybami leśnymi do barszczu. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności musimy namoczyć suszone grzyby. Ja tutaj mam 60 g suszonych grzybów, mam pomieszane. Mam prawdziwki i podgrzybki. Większość prawdziwków. Po prostu musimy je najpierw namoczyć w zimnej wodzie. Ja sobie to od razu moczę już w garnku, ponieważ będę to gotować, jak się mi namoczą. Zalewamy to zimną wodą, tak żeby woda przykryła grzyby. Można też zrobić sobie to na noc. A jeśli nie, no to po prostu trzeba moczyć grzybki. Sobie zamieszam. Trzeba moczyć grzybki co najmniej 2-3 godziny. Później je gotujemy. Około 30 minut przecedzamy, studzimy. Wody nie wylewamy. Grzyby ugotowane, wystudzone, będziemy się zabierać za farsz. Tą wodę z grzybów proponuję Państwu wykorzystać sobie do zupy, ewentualnie można zrobić sosik albo podlać sobie bigos. Jeżeli Państwo nie mają pomysłu, można po prostu sobie taki wywar zamrozić i będzie idealny na przykład do zupy grzybowej na Wigilię. Bo szkoda tego wyrzucać, bo tam naprawdę jest bogactwo aromatu. Więc zabieramy się za farsz. Jedna średnia cebula. Pokroimy sobie bardzo drobniutko, jak najdrobniej się da. Na patelnię dajemy solidny kawałeczek masła. To znaczy mniej więcej coś tak tyle gdzieś. I będziemy podsmażać cebulkę. I teraz drobno kroimy grzyby. Bo równie dobrze można farsz przemielić przez maszynkę, ale ja jakoś tak wolę, jak są pokrojone, takie widoczne kawałeczki grzybka. Także bardzo drobno kroimy też. I teraz będziemy podsmażać cebulkę i grzybki. Do zeszklonej cebulki dodajemy grzyby. Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku, bo grzyby w ogóle nie były solone. I pieprz świeżo mielony. No, piec już wyłączam. Proszę zobaczyć, jak fajnie się podsmażyło. Ewentualna woda, która była w grzybach, cała odparowała i farsz jest fajny. Nie jest wodnisty, fajnie się będzie uszka lepić. I teraz musimy to ostudzić. I teraz zaczynamy robić ciasto. W misce mam 350 g mąki pszennej, tortowa. Do tego dokładamy troszeczkę soli, tak na koniec łyżeczki. Mam tutaj przygotowaną wodę gorącą, 300 ml. To ja Państwu będę informować, ile mi tutaj weszło tej wody. Bo będziemy wlewać nie wszystko naraz, tylko tak stopniowo, powolutku. Czyli zaczynamy. Wlewamy sobie najlepiej po trochę. Także pomalutku, na spokojnie wlewamy sobie tą wodę. Musimy po prostu zrobić takie ciasto fajne na wyczucie, że tak powiem, bo każda mąka też jest inna. I ciężko tak mi teraz powiedzieć na 100% ile tej wody ma być, tak, bo to trzeba po prostu obserwować sobie. O, wydaje mi się, że na razie byłoby. Czyli proszę zobaczyć. Troszkę mi zostało, jakbym to miała przeliczyć, no to 250 wody mi tutaj wyszło. I teraz już będziemy wyrabiać ręką ciasto. Ja sobie dodaję tak. Masło rozpuszczone, 2-3 łyżki. Jeżeli ktoś woli olej, może być olej. Ja masełko, bardzo fajne ciasto będzie w smaku i fajnie się będzie później robiło uszka. I ja dodaję jedno żółtko. Wszystko wyrabiamy. Ja zawsze dodaję żółtko, bo uważam, że jest zdecydowanie lepsze ciasto. O, teraz mi się to rozrzedziło, jak dałam masło i dałam żółtko. Więc już widzę, że mi się to wszystko klei. Teraz muszę dosypać sobie mąkę i właśnie mąka musi być przygotowana, ewentualnie, żeby sobie coś tam jeszcze dosypać. Ja sobie tutaj jeszcze z tego wezmę 2 łyżki i wyrabiamy. O, teraz jest bardzo fajne ciasto. Muszą sobie Państwo sami wyczuć ten moment. Jak już odchodzi od miski, to już jest fajnie. No i teraz wyrabiamy tak długo, aż ciasto stanie się takie bardzo fajne.
Takie sprężyste i fajne. O, proszę zobaczyć, jak się ciasto wyrobiło fajnie. Nie klei się w ogóle już do dłoni teraz, ani do miski. Także musimy sami wyczuć ten moment, ile mąki i ile wody. Ciasto musi być takie elastyczne, bardzo, no takie fajne, tak? Czyli kochani, do tego ciasta, które tutaj Państwu przedstawiłam, weszło mi około 400 gramów mąki. Bo ja tam dokładałam te łyżki jeszcze, tak? I teraz ciasto zostawiamy, najlepiej sobie przykryć talerzem, żeby nie wysychało. I ciasto zostawiamy do odpoczynku, na jakieś tak pół godzinki, myślę, że wystarczy. Ono sobie tutaj będzie odpoczywało, fajnie się nam będzie później rozwałkowywało. Kochani, zabieramy się za nasze ciasto. Troszeczkę sobie go trzeba poprzerabiać. Proszę zobaczyć, jakie fajne jest. Odpoczęło sobie troszeczkę dłużej niż pół godzinki. No i będziemy wałkować. Ja będę sobie robić takie mniejsze placuszki, no bo ja tutaj mam miejsca mało. To chowiemy z powrotem, przykrywamy, żeby nie wysychało. Mąkę musimy mieć koło siebie, żeby tam troszeczkę blat podsypać. I wałkujemy cieniutki placuszek. No, ciasto rozwałkowane, tak cieniutko bardzo. I teraz, kochani, oczywiście farsz musi być zupełnie zimny. I teraz są dwa rodzaje uszek. Albo można po prostu wycinać sobie radełkiem kwadraty o rozmiarze gdzieś tak 4 na 5 cm. Wtedy nam wyjdzie taki kwadracik, bo ja sobie to sprawdziłam wcześniej, tu mam 5 cm. Czyli jak tam sobie damy farsz i zwiniemy uszko, to będziemy mniej więcej mieć tej wielkości ucho, tak? Albo można zrobić po prostu okrągłe też. Ja właśnie mam taką foremkę okrągłą. Ona ma rozmiar dokładnie 5 cm i 3 mm. To taka może być już spoko. Może być też 5 cm, czy do 6 nawet. Wszystko zależy, jakie uszka chcemy wielkości. Czy chcemy uszka małe, duże czy średnie. No ja będę robić z tej foremki, tak jak mówiłam, 5 cm i 3 mm ma. Państwu pokażę. Fajnie się też będzie lepiło z takiej wielkości. No i powiem Państwu, że te okrągłe szybciej się zrobią nam niż te kwadraty. Bo jeżeli byśmy wycinali kwadraty, no to trzeba pilnować tego rozmiaru, żeby każdy kwadracik był taki sam po prostu, tak? I ja, kochani, moje uszka będę mrozić. Jeżeli Państwo nie mają czasu, to też Państwu tak proponuję zrobić. Po prostu będę układać uszka na tackę, taką mam plastikową tackę i będę je mrozić. Ja tak zawsze robię, bo przynajmniej jedna robota już będzie zrobiona na święta. Można sobie to zrobić tydzień albo 2 tygodnie przed świętami i proszę mi wierzyć, będą tak samo świetne jak świeżo zrobione uszka. I teraz bierzemy sobie kółeczko, nakładamy farsz. No oczywiście nie za dużo, bo to maleństwo mamy, tak? Ale no ile się zmieści, tak żebyśmy fajnie teraz tutaj to wszystko skleili. No i teraz po prostu tak jak pierożka. Tak jak pierożka kleimy sobie sklejamy po prostu ciasto. Proszę zobaczyć, wyszedł taki pierożek, tak? I teraz bierzemy sobie tutaj palucha jednego do środka, tu naciskamy i zlepiamy te dwa boki. No i wyszło nam uszko. Proszę zobaczyć, uszko wyszło takie. No i tak, kochani, robimy z całym ciastem. Kochani, skończyłam. Tyle mi wyszło uszek. Troszeczkę mi zostało ciasta właśnie z tych ścinek, ale to ja sobie do czegoś go tam wykorzystam jeszcze. I ja teraz taką tackę wkładam do zamrażarki. No i będę miała na święta już uszka gotowe. Kochani, uszka zamrożone. Mroziły mi się 4 godziny. Proszę zobaczyć. Kształt zachowany. Nic się nie przykleiło. I teraz chowamy do woreczka przystosowanego właśnie do na mrożonki.
Kładąc właśnie uszka na tackę, robimy sobie minimalne przerwy między jedną a drugą, żeby się po prostu nie połączyły. A jak się połączą, tak jak mi tutaj, no to po prostu trzeba sobie rozłączyć. Z tego przepisu wyszło mi 82 uszka. No proszę zobaczyć, jak dużo. No i teraz woreczek wiążemy. Wynosimy do zamrażarki i mamy gotowe uszka już na Wigilię. Zamrożone uszka wrzucamy na gotującą się osoloną wodę i gotujemy około 3-4 minut na wolnym ogniu i mamy gotowe już do zupki, do barszczu. Jeżeli się filmik Państwu podobał, zapraszam do subskrybowania, komentowania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.